Cześć. Dzisiaj opowiem Ci o packsailingu, czyli żeglowaniu z packraftem. Wiemy, że packraft napędzany wiosłem stawia dosyć duże opory na wodach stojących i pokonywanie większych odległości w ten sposób może być męczące. Jeżeli jednak do packrafta dołączymy żagiel, pływanie po jeziorach, zatokach, a nawet wzdłuż morskiego wybrzeża może dawać ogromną frajdę. Przyczepienie małego żagla z masztem, miecza i steru do packrafta teoretycznie byłoby możliwe, jednak lekki płaskodenny packraft z góry skazany jest na dryf i takie rozwiązanie byłoby ciężkie i niepraktyczne. Do tego celu najlepiej wykorzystać lekkie i szybko składane żagle dyskowe. Co prawda żagle dyskowe nie pozwalają na halsowanie, czyli powrót do miejsca startu i pływanie pod wiatr pod pewnymi kątami, jednak w przypadku packrafta nie ma to znaczenia. Możemy tak zaplanować naszą przygodę, aby po dopłynięciu do określonego miejsca spakować packraft i trasę powrotną pokonać lądem. Żagle dyskowe są również lekkie, ważą niespełna 500 gramów i po złożeniu zajmują bardzo mało miejsca. Aby przybliżyć nieco zasady żeglowania, warto przyjrzeć się kursom względem wiatru, jakie występują w tradycyjnym żeglarstwie. I tak mamy for the wind, czyli jest to wiatr wiejący od rufy, czyli z tyłu. Nazwy tych kursów pochodzą z języka holenderskiego, a nie angielskiego, dlatego czytamy je właśnie wind. Kolejnym wiatrem wiejącym od rufy, już pod pewnym kątem, jest backstack. Kolejny kurs to półwiatr, wiejący prostopadle do boku żaglówki lub packrafta. Następnie by the wind, wiejący nieco z przodu. Mamy jeszcze martwy kąt wiejący od dziobu i przy tradycyjnej żaglówce żagle przy takim martwym kącie już nie pracują, dlatego łódź zaczyna dryfować, nie przesuwa się do przodu. Jeżeli właśnie poruszamy się na zwykłej żaglówce, możemy poruszać się pod wiatr, na przykład by the windem i właśnie halsując się raz od jednej do drugiej strony, możemy w ten sposób dotrzeć do dowolnego punktu. Płynąc packraftem z żaglem dyskowym, możemy skorzystać jedynie z kierunków wiatru wiejących od rufy, czyli z tyłu, i będzie to tylko for the wind i backstack. Jeżeli na packrafcie obrócimy się bokiem do wiatru, czyli będzie to kurs półwiatr lub do by the windu, nasza jednostka zacznie dryfować i będzie znoszona przez wiatr. Wykorzystanie skega, czyli takiej płetwy, którą montujemy pod packraftem, i wiosła jako steru trzymanego jednym piórem za rufą pomoże w utrzymaniu wybranego kursu, jednak nadal będą to kursy z wiatrem, czyli for the wind i backstack. Jeżeli natomiast skorzystamy z samego żagla bez użycia skega i wiosła jako steru, również możemy płynąć for the windem, czyli w kierunku, w którym wieje wiatr. W takim przypadku część trasy możemy pokonać na żaglu, część na wiośle i również dopłyniemy do wybranego punktu. Oprócz wykorzystania wiosła jako steru, packraftem możemy sterować również poprzez wychylenie żagla w osi pionowej w jedną ze stron. W tym przypadku packraft zacznie skręcać w lewo. Takie delikatne korekty żagla będą również konieczne w trakcie płynięcia, kiedy nasza jednostka zostanie obrócona przez wiatr, przez co stracimy siłę napędową, a nasz żagiel zacznie łopotać lub straci naprężenie. Ogromną zaletą żagli dyskowych jest możliwość szybkiego ich rozłożenia i złożenia, co jest niezwykle ważne ze względów bezpieczeństwa, ale pomaga również pokonywać szlaki, gdzie na odcinkach rzecznych występują jeziora i musimy zmieniać nasz napęd z wiosłowego na żaglowy albo z żaglowego na wiosłowy. Jednym z najistotniejszych aspektów packsailingu jest planowanie trasy. Tak jak wspomniałem wcześniej, powrót na żaglu dyskowym do miejsca startu przy tym samym kierunku wiatru nie jest możliwy. Do wyboru mamy powrót lądem lub płynięcie z użyciem wioseł, co przy przeciwnym wietrze może być bardzo męczące. Jak zatem zaplanować idealną wyprawę packsailingową, aby była przyjemna i bezpieczna? Podstawową informacją, jaką powinniśmy zdobyć przed spływem, jest dokładna prognoza pogody z siłą i kierunkiem wiatru w miejscu, w którym planujemy pływać. Taką prognozę znajdziesz na przykład na stronie WindGuru.cz lub w aplikacji WindGuru Lite. Tutaj mamy zarówno wersję płatną prognozy, jak i darmową. W tej wersji darmowej mamy określone spoty, które możemy wskazywać do prognozy, natomiast jeżeli mamy wersję płatną, możemy wskazać dowolny punkt na mapie świata i ta prognoza jest bardziej aktualna.
I załóżmy, że planuję pływanie na jeziorze Miedwie niedaleko Szczecina. Wybieram punkt i wybieram pokaż prognozę. I tutaj widzimy poszczególne dni, piątek z podziałem na godziny, siłę i kierunek wiatru. Siła wiatru w dniu jutrzejszym dojdzie do 4 bufortów, a w szkwałach, czyli w takich porywach, może dojść nawet do 5 w skali buforta. Tutaj widzimy kierunek wiatru również w poszczególnych godzinach, temperaturę odczuwalną, zachmurzenie na różnych wysokościach i ewentualne opady atmosferyczne. I przykładowo w piątek około godziny 10 rozpoczną się opady deszczu. Tym opadom będą towarzyszyły dosyć mocne szkwały dochodzące do 5 w skali buforta, czyli taka sytuacja dla Packrafta może być już potencjalnie niebezpieczna. Zaraz jeszcze przybliżę tą skalę buforta, aby to było lepiej wszystko zrozumiane. Znacznie lepszym dniem na spływ byłaby sobota, ponieważ tutaj mamy wiatr od 2 do 3 w szkwałach, dopiero wieczorem może przybrać siłę 4 bufortów, jak również nie mamy opadów deszczu. I może właśnie jeszcze kilka słów o tym, dlaczego dla określenia siły wiatru wybrałem tutaj buforty, bo mamy również węzły, metry na sekundę, kilometry na godzinę czy mile na godzinę. Natomiast my pozostaniemy przy bufortach, ponieważ jest to najlepsze rozwiązanie na jednostkach takich jak właśnie Packraft, na których raczej nie mamy specjalistycznego sprzętu pomiarowego, jak na przykład wiatromierza. Przejdźmy jeszcze na chwilę do Wikipedii, aby przybliżyć właśnie skalę buforta. Skala buforta odnosi się głównie do otwartej powierzchni morza i pozwala na opisowe określenie siły wiatru bez używania narzędzi pomiarowych. Przykładowo dla zera w skali buforta morze jest gładkie, a dym unosi się pionowo do góry. Przy jedynce na wodzie widzimy już zmarszczki, ruch powietrza lekko oddziałuje na dym. Przy dwójce w skali buforta liście zaczynają już szeleścić i występują bardzo małe fale. Przy trójce mamy nieco większe fale, a liście i małe gałęzie są w stałym ruchu. Niektóre fale mogą się już załamywać. Dla mnie jest to optymalny wiatr do żeglowania na Packrafcie. Czwórka i piątka to już niebezpieczne wiatry dla Packrafta, przy których widzimy białe grzbiety fal i kołysanie mniejszych drzew. Na te dalsze wartości spojrzymy już tylko z ciekawości. Przykładowo 8 w skali buforta to już jest sztorm. Natomiast wartością graniczną, otwartą jednostronnie, jest 12 w skali buforta i tutaj mamy już huragan. I znając już tak pobieżnie skalę buforta, możemy wrócić do planowania naszego spływu. Powracamy do prognozy WindGuru. Tutaj wybieramy opcję mapy i prognozy. Widzimy, że jesteśmy nad jeziorem Miedwie. Tutaj musimy mieć zaznaczoną opcję Wind, a następnie przesuwamy się w piątek na godzinę 12. I widzimy, że jutro wiatr będzie wiał z południa w kierunku północnym, skręcając lekko na zachód. I tutaj zgodnie z kierunkiem wiatru, który wieje z kierunku południowego w kierunku północnym, w ten sam sposób będziemy musieli żeglować na naszym Packrafcie. Możemy jedynie zastanowić się, którego brzegu powinniśmy się trzymać, czy prawego, czy lewego, aby ten spływ był bezpieczny. I przy takim planowaniu trasy najlepiej założyć sobie, że stracimy naszą siłę napędową w postaci wiosła czy naszego żagla i co wtedy stanie się z naszym Packraftem. Jeżeli będziemy trzymać się prawego brzegu, to widzimy, że wiatr zwieje naszą jednostkę na środek akwenu, a więc będzie to sytuacja niebezpieczna. Natomiast jeżeli będziemy płynąć Packraftem przy lewej stronie jeziora, wiatr będzie delikatnie dociskał nas do brzegu. Jeżeli coś stanie się z naszym wiosłem, na przykład je zgubimy albo stracimy nasz żagiel, to wiatr samoczynnie dopcha nas do lądu i będziemy w znacznie bardziej komfortowej sytuacji niż płynąc tym prawym brzegiem. Znając ten kierunek wiatru, możemy jeszcze przejść do map, aby konkretnie zaplanować nasz spływ. Tutaj widzimy jezioro Miedwie. Planowany spływ możemy rozpocząć z rzeki Płoni. W tym miejscu można zostawić samochód i wygodnie wejść na rzekę.
Wybieram narzędzia, pomiar odległości i powierzchni. Tutaj ten fragment będziemy płynąć delikatnie pod wiatr i półwiatrem, dlatego będziemy musieli pokonać go na wiosłach. Natomiast mniej więcej od tego momentu będziemy mogli już rozłożyć żagiel i płynąć na żaglu w kierunku północnym. Tutaj pamiętajmy o trzymaniu się blisko brzegu. I na naszym spływie dopłyniemy do plaży w Morzyczynie. Tutaj widzimy, że mamy odległość około 10 km. Przy takim wietrze 3 w skali Beauforta myślę, że będę poruszał się z prędkością około 4-5 km na godzinę, a więc spływ zajmie nieco ponad 2 godziny. I w Morzyczynie będę mógł spakować packrafta i tutaj zielonym szlakiem, a później jakimiś drogami polnymi wrócić na miejsce startu. I tu jeszcze na tym przykładzie mogę pokazać Ci, co bym mógł zrobić, gdybym płynął zwykłą żaglówką i mógłbym się halsować. Tam nowy pomiar. I tutaj również zakładamy, że wiatr wieje z południa w kierunku północnym. I halsowanie wyglądałoby mniej więcej w ten sposób. Posiadając zwykłą żaglówkę mógłbym wrócić na miejsce startu, natomiast z tym żaglem dyskowym i z packraftem przy wietrze wiejącym na północ będzie to niemożliwe. Możemy sobie przeanalizować jeszcze jeden spływ, wybierając na przykład brzeg Morza Bałtyckiego. Tutaj założymy, że będziemy płynąć z okolic Świnoujścia do Międzyzdrojów. I płynięcie w dniu jutrzejszym o godzinie 12 byłoby zupełnie niemożliwe, ponieważ mamy tutaj wiatr offshore wiejący w kierunku północnym, czyli gdyby doszło do jakiejś awarii, na przykład zgubienia wiosła, wiatr wywiałby nas na środek Morza Bałtyckiego, no i byłaby to bardzo niebezpieczna sytuacja. Dlatego pływanie w dniu jutrzejszym w przypadku takiego wiatru offshore wiejącego od plaży jest bardzo niebezpieczne. Przeanalizujmy kolejne dni. Tutaj widzimy, że cały czas ten wiatr wieje raczej od plaży. I dopiero gdzieś w kolejną niedzielę ten wiatr zaczyna być bezpieczny, ponieważ przynajmniej na tym odcinku będzie dopychał delikatnie naszego packrafta do plaży. Czyli dla zachowania bezpieczeństwa tutaj spływ najlepiej by było rozpocząć mniej więcej od tego momentu, gdzie będziemy tutaj dopychani do plaży. Tutaj w Międzyzdrojach mamy już park narodowy, a więc dalej nie możemy płynąć. Możemy sobie to jeszcze przeanalizować na mapie. Czyli spływ rozpoczynamy gdzieś tutaj, płyniemy cały czas blisko plaży i kończymy go przed Wolińskim Parkiem Narodowym. Taki spływ będzie miał około 9 km i wracamy plażą lub jakimś szlakiem pieszym. I na koniec tego filmu chciałem jeszcze powiedzieć, że jestem fanem żeglarstwa i żeglowałem naprawdę na wielu różnych sprzętach. I muszę przyznać, że żeglowanie na packrafcie jest również bardzo przyjemne. W żeglarstwie wiele osób uważa wręcz, że czym mniejsza jednostka, tym większa przyjemność żeglowania, ponieważ mamy większy kontakt z wodą, z wiatrem. I właśnie przy tym 3-kilogramowy ponton i żagiel dyskowy o wadze niespełna pół kilograma powodują, że jest to najlżejszy środek transportu wykorzystujący właśnie wiatr. Bardzo niska cena żagli dyskowych oraz ich dostępność powodują, że warto spróbować packsailingu. Pożegnam się z Tobą w taki tradycyjny sposób żeglarski, życząc Ci stopy wody pod kilem. Do zobaczenia na szlaku, cześć!